Cześć, z tej strony Dawid. W dniu dzisiejszym przeanalizujemy projekt kryptowalutowy WeSendIt, o który prosiliście. Sprawdzimy, czym zajmuje się zespół, przedstawię plusy i minusy projektu, zastanowimy się, czy nie ma żadnych ukrytych haczyków, przez które projekt mógłby polec. Dlatego nie przedłużając, zostawcie łapkę w górę, subskrypcję i zaczynamy. Zgodnie z zapisem w CoinMarketCap projekt WeSendIt ma ticker WSI. Market cap to niecałe 12 milionów dolarów. Aktualnie w Circulating Supply jest niecałe 280 milionów tokenów. Max Supply nie mamy tutaj zapisanego, natomiast jest to 1,5 miliarda. Total Supply jest niecałe 1,5 miliarda, ponieważ część tokenów już została spalona, o czym porozmawiamy później. Token został wypuszczony na koniec 2022 roku. I jeżeli chodzi o giełdy, to póki co jest on dostępny na zdecentralizowanym PancakeSwapie, na Gate.io i jakichś dziwnych 2-3 giełdach jeszcze, czyli aktualnie nie ma go na dużych scentralizowanych giełdach, co potencjalnie jest plusem, jeżeli projekt będzie się rozwijał, ponieważ z każdym wejściem na nową giełdę może wzrosnąć zainteresowanie, a przez co popyt i jego wycena. Przejdźmy teraz do CoinGecko i na CoinGecko mamy już zapis pełen tokenomii. Maksymalne zasoby to jest 1,5 miliarda dolarów i to jest prawda. Historycznie minimalna cena tokena jest to grubo poniżej 1 centa, natomiast max to było około niecałe 32 centy. Projekt stworzony jest na sieci Binance Smart Chain. I jeżeli przejdziemy do BSC skanu, widzimy, że aktualnie jest ponad 13 tysięcy hodlerów tego tokena. Natomiast czym tak naprawdę jest projekt WeSendIt? Jest to pochodzenia szwajcarskiego platforma, która służy do bezpiecznego przesyłania plików oraz przechowywania danych w sieci WeSendIt na ich blockchainie i jest oparta o Web3. I na samym początku mamy to w skrócie opisane. Jest on w 100% bezpieczny według nich. Mają już partnerstwo z wieloma wielkimi markami, takimi jak Meta, Nike, Red Bull i wiele innych. Zjeżdżając niżej mamy dokładny opis tego, co robią, czyli że tworzą narzędzia nowej generacji, oparte, tak jak wcześniej wspomniałem, na Web3, które są przyjazne dla ich klientów, czyli są łatwe w obsłudze, a co najważniejsze, bezpieczne i w pełni zdecentralizowane. I dlaczego to jest takie ważne? Ponieważ jak wiemy aktualnie w Web2, jeżeli gdziekolwiek w sieci przechowujemy dane bądź przesyłamy pliki, to one tak naprawdę nie należą do nas, one należą do firmy, która świadczy dla nas te usługi. Teraz jeżeli chodzi o WeSendIt, jest to zdecentralizowany projekt. Cała infrastruktura działa dzięki nodom, które przetwarzają te informacje i dzięki temu to dane, które my wkładamy bądź przesyłamy przez zdecentralizowaną sieć, nie należą do projektu WeSendIt, tylko one są rozproszone, to my decydujemy, gdzie te dane mają być przechowywane, czy w jednym miejscu, czy w kilku miejscach, a dodatkowo my nie musimy ujawniać swoich danych, możemy pozostać anonimowi albo na przykład ujawnić tylko i wyłącznie swój adres e-mail bądź imię i nazwisko i przesłać plik do osoby, która również na przykład tylko udostępni nam swój adres e-mail. Cała reszta danych jest tutaj niewidoczna, co zapewnia bezpieczeństwo oraz transparentność przechowywanych danych w internecie. Zjeżdżając niżej mamy informację, w jaki sposób to działa. Poniżej mamy tabelę z wyszczególnionymi sektorami gospodarki, na przykład sektor rządowy, finanse, zdrowie, IT, telekomunikacja, energia, transport, i mamy w każdym z tych sektorów wyszczególnione informacje, dlaczego rozwiązanie WeSendIt jest skierowane właśnie dla nich, co może im zapewnić i jakie problemy może rozwiązać. Pobudza wyobraźnię potencjalnych klientów, co oczywiście jest na plus. Poniżej mamy informację o blogu, który jest prowadzony oczywiście, sekcja najczęściej zadawanych pytań i firmy, z którymi współpracują. Ich jest o wiele więcej, zaraz Wam pokażę. Przechodząc do następnej strony, oczywiście mamy znowu informację o ochronie prywatności i na tej stronie mamy informację, że ich deweloperzy, inżynierowie, analitycy, projektanci mają 10-letnie doświadczenie w tej branży i to jest prawda, ponieważ ich firma działa już w
w sieci Web2, czyli w internecie tradycyjnym, jaki znamy. Natomiast oni rozwijają swoje usługi o technologię blockchain, co oznacza, że firma ma już bazę klientów, zaraz Wam przedstawię jaką, którym może zaproponować ten nowy produkt. Zjeżdżając niżej, mamy informację, że ich platforma, którą oni już posiadają w Web2, liczy ponad 3,5 miliona użytkowników i działają w ponad 150 państwach. I są to dane na październik 2023. To stawia ten projekt w dobrej pozycji, ponieważ jest to potencjalna baza klientów, która zostanie poinformowana o tym, jakie rozwiązanie proponuje WeSendIt. Zjeżdżając niżej, mamy informacje o teamie. Każdy może sprawdzić wymienione osoby. Ja sprawdzałem i nie ma się tu do czego przyczepić. Poniżej mamy partnerów i tutaj również mają się czym pochwalić, ponieważ jest Bean Crypto, jest Reddit, jest Huobi, jest Connect, CoinMarketCap, SIA, jest AWS. Jeżeli chodzi o cały ten projekt, to widzimy, że nie jest to pomysł, tylko jest to już działająca platforma, z której usług może każdy z nas skorzystać. Następnie przejdźmy jeszcze na chwilę do LinkedIna, ponieważ mamy informację, że tutaj prawie 37 tysięcy obserwujących jest na LinkedInie tej firmy, co jest ciekawe. Mamy powtórzenia, że firma działa już od 2014 roku, jest to 9 lat, tak naprawdę wcześniej napisali, że 10 lat doświadczenia mają, natomiast poniżej jest informacja jeszcze, że założona została ta firma w 2018 roku. I nie rozumiem do końca tego, być może chodzi o fakt, że od 10 lat firma cała i zespół istnieje na rynku, a dopiero od 2018 roku zaczęli interesować się rozwiązaniem zdecentralizowanym na blockchainie w Web3. Jedyne rozsądne wytłumaczenie, jak dla mnie, dlaczego różne lata podają w swoich social mediach. Jeszcze wracając do informacji, że jest to projekt ze Szwajcarii. Tak, jest to firma, która ma swoją siedzibę w Szwajcarii i jak widzimy jest to jedno z biur, czyli nie ma jakiegoś fejkowego, wirtualnego biura, które jest wykupione przez nich, tylko mają swoją siedzibę w tym budynku, co również na duży plus. Teraz jeżeli chodzi o samą platformę, w wersji alfa możemy przesyłać do 10 GB za free. Mamy tutaj informację, że tylko w alfa fazie i wystarczy, że podamy e-mail odbiorcy, wskażemy nasz e-mail, możemy dodać wiadomość i załadować plik. Przejdźmy teraz do tokenomii. Jeżeli chodzi o circulating supply, czyli tokeny dostępne publicznie, czyli te, które są w obiegu, jest to ponad 275 milionów tokenów i na tej stronie możemy sprawdzać aktualne dane. Jak wcześniej wspomniałem, 1,5 miliarda tokenów będzie w max supply, natomiast total supply już jest niższe, ponieważ oni palą tokeny. Mamy adresy walletów, gdzie są przechowywane tokeny, które nie są aktualnie dostępne w obiegu. Możemy sobie sprawdzić, wszystko jest prawdziwe. Na następnej stronie mamy informację o stakingu, ponieważ możemy stakeować token WSI. I tutaj widzę małe zagrożenie co do ceny tokena, ponieważ szacowana roczna stopa zwrotu za staking jest to 63% ponad. I oznacza to, że rocznie bardzo dużo tokenów trafia na rynek. Co prawda są to tokeny dla stakujących, czyli dla ludzi, którzy wspierają ten projekt, czyli potencjalnie nie będą chcieli od razu sprzedawać, natomiast mimo wszystko jest to jedno z zagrożeń polegające na zwiększaniu podaży, która może być zrzucona na rynek. Poniżej macie informacje odnośnie stakeowania, jak był ktoś zainteresowany. Następna strona mówi o paleniu tokenów i mamy informację, w którym momencie jesteśmy, ponieważ zespół postanawia spalić około, tutaj jest napisane 200 milionów tokenów. Ja wyczytałem, że jest to nawet 500 milionów. Tutaj jest ta informacja. Docelowo spalanie ma się zakończyć po 5 latach. Przypomnę, że od końcówki 2022 istnieje projekt, dlatego jeszcze około 4 lata te tokeny będą spalane i docelowo total supply będzie 1 miliard dolarów, czyli z max supply, które wynosi 1,5 miliarda. 1/3 pozostanie totalnie spalona przez zespół. Poniżej jest informacja o paleniu tokenów i zespół przeznacza 10% swojego przychodu na to, aby tokeny przechowywać, skupować z rynku albo je palić. I to palenie jest kwartalne, ale może występować także jako akcja marketingowa po to, aby zmniejszać podaż tokena WSI w obiegu
I mamy poniżej informacje odnośnie palenia, które ostatnio jest bardzo często, ponieważ praktycznie codziennie spalanie występuje. Mamy też informację odnośnie transakcji, w którą jeżeli klikniemy, zostaniemy przeniesieni i faktycznie te transfery mają miejsce i są przesyłane na adres 0, czyli są palone. Zespół nie kłamie. Następnie mamy informację o systemie nagradzania hodlerów tego tokena. Jest tu informacja, że do 60% zniżki mogą mieć posiadacze tego tokena, natomiast jest to trochę gra słów marketingowa, ponieważ musicie naprawdę bardzo dużo tych tokenów stake'ować i posiadać. Za chwilę Wam pokażę. Natomiast jeżeli chodzi o samo nagradzanie, to faktycznie jest to uwzględnione i nie tylko dla posiadaczy WSI, na przykład jeżeli chodzi o staking czy zniżki, ale także jeżeli przesyłamy jakieś pliki albo udostępniamy je do systemu i inne osoby pobierają te pliki, to również jesteśmy za to wynagradzani. Następna strona jest to już informacja odnośnie skorzystania z platformy. Mamy kilka opcji, kilka trybów. Jest to darmowy tryb Pro i Premium. Mamy także możliwość przełączenia na standardowy plan. Jak widzimy, standardowy plan jest o wiele droższy niż ten plan w ich sieci zdecentralizowanej, ponieważ plan premium kosztuje $25 miesięcznie, a zdecentralizowany tylko 10. Czym one się różnią? Wielkością plików, jakie można wysyłać, czasem, czyli jak długo te pliki można przechowywać w tym systemie, nagrodami, które dostajemy od systemu, czy możemy polecać znajomych i na tym zarabiać, możliwością skorzystania z płatnych pobrań naszych plików i wiele innych, stosowanie widgetów. Macie tutaj wszystko wyszczególnione, jeżeli jesteście zainteresowani na przykład może skorzystaniem z tej platformy, natomiast ja Wam nie podam swojego linku referencyjnego, ponieważ nie posiadam i nie korzystam jeszcze z tego rozwiązania. Następna strona mówi nam ogólnie o tym, czym jest token i w dużym skrócie jest to paliwo całego systemu, jest to środek płatniczy, dzięki któremu możemy uiszczać opłaty, ale możemy go również przechowywać, wrzucać na staking, możemy dzięki niemu zarabiać. Możliwości naprawdę jest dużo, przedstawiam je w tym filmie, natomiast najogólniej jest to token, którym posługujemy się w systemie WeSendIt. Przejdźmy jeszcze na chwilę do GitHuba. Mamy informacje o ostatnich aktualizacjach, które odbywały się 10 miesięcy temu. Projekt przeszedł również 2 audyty. Linki do nich pozostawię Wam w opisie filmu. Nie ma sensu ich całych omawiać, natomiast ja Wam chciałbym przedstawić coś dziwnego, co znalazłem w audycie od Hacken.io, a mianowicie poniżej na stronie 12 jest informacja o krytycznych błędach i jeden z nich dotyczy kontroli nad funkcją, która umożliwiała manipulowanie liczbą tokenów na PancakeSwapie, gdzie tak naprawdę mogli sobie manipulować płynnością. Oczywiście to zostało już naprawione, natomiast dziwne jest dla mnie, że coś takiego na początku miało miejsce i nie wiemy, czy było to specjalne działanie, czy błąd w kodzie. To już odpowiedzieć musicie sobie sami. Poniżej mamy informacje odnośnie innych bugów, które również już zostały naprawione. Jeżeli jesteście zainteresowani, zapraszam do dokładniejszego sprawdzenia. Przejdźmy jeszcze do white papera, który jest w formie prezentacji dostępnej na Dropboxie. Zostało to opublikowane bezpośrednio przez właściciela projektu i mamy tutaj informacje odnośnie poziomów, które możemy zdobyć posiadając tokeny WSI jako klient całej sieci i widzimy, że tą zniżkę 60% możemy uzyskać, jeżeli mamy ponad 2,5 miliona ich tokenów. Dlatego, tak jak wcześniej wspomniałem, to 60% jest trochę sztuczką marketingową, ponieważ jeżeli posiadamy mniejsze ilości tokenów WSI, to nasze zniżki są adekwatnie niższe. Następne strony, które są ciekawe uwagi, to 16, czyli tokenomia, ile tokenów procentowo zostało przeznaczonych na jakie cele i mamy tutaj od fazy seed po marketing deweloperów, team, nagrody stakingowe, airdrop. Możecie to sobie przeanalizować, natomiast team wziął sobie 12%, co w mojej opinii nie jest jakoś super dużo, a cały ten podział wygląda całkiem logicznie. Dodatkowo na stronie 17 mamy informacje o odblokowywaniu tokenów i jak widzimy przez 60 miesięcy będą te tokeny odblokowywane, czyli tak jak wcześniej wspomniałem przez 5 lat, czyli czas, kiedy zespół zamierza spalić
0,5 miliarda tokenów, tak żeby total supply było ostatecznie miliard. Na sam koniec sprawdźmy ich Twittera, gdzie mają bardzo dużo followersów, natomiast dziwne jest, że posty docierają do na przykład 7 tysięcy odbiorców, 3 tysięcy, 3,5 tysiąca, gdzie followersów jest ponad 147. Jeżeli chodzi o aktywność pod postami, jakaś jest, natomiast nie jest powalająca w stosunku do osób, które śledzą ten profil. WeSendIt ma też profil na Facebooku, gdzie mają około 20 tysięcy obserwujących, natomiast liczba lajków jest to kilkanaście, kilkadziesiąt pod każdym z postów. Mamy tutaj zdjęcie zespołu nawet. Następnie mają również swojego Instagrama, obserwujących jest troszkę więcej, mają także swojego YouTube'a. Tutaj również bardzo dziwna informacja, subskrybentów 51 tysięcy ponad, filmiki najnowsze osiągają 500 wyświetleń, 400, 270. Najbardziej popularne są filmy sprzed roku, 7,2 tysiąca wyświetleń, a przejdźmy sobie jeszcze sprawdzić, ile lajków, 35. Mi to dziwnie wygląda, jakby kupowali sobie followersów albo subskrybentów, aby liczby na górze strony dobrze wyglądały, natomiast zaangażowanie społeczności jest takie sobie. Podsumowując, projekt ma bardzo dużo plusów, jest to bardzo świeży projekt, nie ma go praktycznie jeszcze na żadnej scentralizowanej dużej giełdzie. Zespół jest doświadczony, tokenomia jest ok, chcą również palić 1/3 podaży swoich tokenów. Martwi mnie procent stakingu, który wynosi 60%. Jedyne co broni ten staking to jest fakt, że w ciągu 5 lat zespół chce wyrzucić wszystkie tokeny w obieg, tak żeby już potem samo prawo popytu i podaży regulowało cenę tego tokena. Jest to wytłumaczalne, dlaczego tak wysoki mamy staking. Dodatkowo najprawdopodobniej stakujących póki co jest mało, co również podbija wysokość stakingu. Niemniej jednak jest to aktualnie minus jedyny, jaki zauważyłem w tym projekcie. Na sam koniec chciałbym przejść jeszcze do mojego eksperymentu YouTube'owego, gdzie po każdym przeprowadzonym researchu dodaję token, który przeanalizowałem i robię symulację, jakobym kupił ten token za $1000 i aktualnie w tym projekcie Kaspo jest na największym plusie, ponieważ ponad $2500 do przodu, Gala 700 ponad dolarów do przodu, Veracity niecałe 500, na minusie jest Nakamoto Games i Floix. Przypominam, że nie są to porady inwestycyjne, jest to eksperyment, ja nie robię żadnych realnych transakcji, również Was do niczego nie zachęcam ani nie namawiam, jest to tylko i wyłącznie materiał edukacyjny, natomiast w tym momencie dodamy token WSI, dodamy symulację transakcji, jakbyśmy chcieli kupić go za około $1000, submit. Zostało to dodane. Spójrzmy jeszcze na całe portfolio eksperymentu. Zasymulowany wkład w eksperyment jest to $6000, a aktualnie portfolio ma ponad $9000, jest na plusie. Będziemy to śledzić z każdym odcinkiem. Dziękuję za obejrzenie odcinka. Jeżeli wynieśliście z niego jakąkolwiek wartość, zostawcie łapkę w górę, subskrypcję. W komentarzu zostawcie informację, jaki projekt według Was powinienem przeanalizować w następnej odsłonie. Do zobaczenia w następnym wideo. Trzymajcie się. Cześć!